Mi się wydaje, że mój synek jest całkowicie zamknięty teraz. Że on jest zamknięty na wszystko, co się wokół niego dzieje. Wydaje mi się, że jedyne co robi, to ogląda telewizję, bo tam w Holandii też się tak dzieci wychowuje, że jest telewizor włączony przez cały dzień. I że tak zasypia, tak je, tak funkcjonuje w taki sposób. Jestem pewna, że nie wychodzi nawet na dwór. W formie psychicznej albo się całkowicie zamknął na wszystko, co go tam otacza, bo przecież nie zna tego człowieka, nie zna jego rodziny. Wydaje mi się, że jest całkowicie zamknięty. Nie uważam, żeby moje dziecko, i to jako matka mówię, nie uważam, żeby moje dziecko się potrafiło cieszyć dniem codziennym teraz. Czy otrzymaną czekoladką, czy cukiereczkiem, czy otrzymaną zabawką. Jak go pani zobaczy, to co pani mu powie? Że już nigdy nie będzie beze mnie. Piąty listopada, centrum Pyskowic. Do Jana Błaszaka, odprowadzającego do przedszkola swojego 3,5-letniego wnuczka Jean-Paula, podbiega kilku rosłych mężczyzn. 3 na pewno było. Bo z chwilą rzucenia go do tyłu, bo on płakał cały czas, bo on nie wiedział, to były sekundy, nie? Jak go rzucili do tyłu, nie wiem, czy mu usta momentalnie cisza i pis opór. Ja się pozbierałem, samochodu nie było. Nawet nie wiedziałem, gdzie skręcić. Myśmy ratowali tego małego, no ale takich 2 oprychów to silne było i ten taki wysoki to wziął tego małego i do samochodu, a myśmy tego czarnego tam chcieli wyciągnąć z auta. No ale on tego pana uderzył, kopnął, a mnie uderzył w rękę, nie? Ale wie pan, to się tak, no to było jakby w filmie, jak tak widać w tych gangsterskich filmach, to tak się to szybko działo. Wnuka widział po prostu w powietrzu, jak jakiś facet obcy go bierze na ręce i oblatuje wkoło maski, podaje go rzuca go następnemu. No ja w tej chwili co miałem robić? No pobiegłem za samochodem, złapałem się za drzwi, nie? Za klamkę i jego za rękaw i zostałem kopnięty. No i pociągli mnie, ja wiem, może ze 3-4 metry musiałem to puścić. Jak się wkrótce okazuje, wśród porywaczy był ojciec dziecka, obywatel Holandii. To właśnie z nim od wielu miesięcy matka uprowadzonego chłopca toczy spór sądowy o prawa do opieki nad dzieckiem. W maju tego roku sąd w Amsterdamie podjął decyzję, że Jean-Paul ma pozostać przy mamie. 5 dni po uprowadzeniu ostateczną decyzję w tej sprawie na mocy konwencji haskiej miał podjąć sąd w Gliwicach. W mojej ocenie doszło do uprowadzenia Jean-Paulka z przedszkola tylko dlatego, że ojciec nie był pewny wyniku sprawy z konwencji haskiej, która tak naprawdę miała odbyć się za parę dni. Myślał pewnie, że sąd polski nie zgodzi się na wydanie dziecka do Holandii, no i wtedy miałby związane ręce, można powiedzieć. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, policji nie udaje się natrafić na żaden ślad porywaczy. Przez zupełny przypadek dziadek chłopca rozpoznaje jednego z mężczyzn, który uprowadził jego wnuka. Patrzę, córka idzie z laptopem i ja widzę, przecież to jest ten facet, który mi wnuka ukradł. Od razu, ja myślałem, że zawału dostanę. Jakby od razu poznałem, jak będę pamiętał się w trumnie przecież. Jak się okazuje, porywaczem jest Holender Jack S., który kilkanaście tygodni wcześniej, podszywając się pod prawnika, otrzymał od matki uprowadzonego chłopca wszystkie akta sprawy. Pod koniec sierpnia zostałam do niego skierowana przez mojego holenderskiego adwokata, który mi go przedstawił jako osobę, która mi pomoże przed sądami polskimi pokazać ze strony sądów holenderskich, że ja nie zrobiłam źle wyjeżdżając z dzieckiem tutaj bez zgody ojca. Ja go odnalazłam na tej stronie Pomoc, ratunek dzieciom, gdzie faktycznie można się doczytać tego, że on pomaga, że on prawnie pomaga. Powiedział, że jest w stanie uruchomić kontakty, porozmawiać tutaj z sądami, porozmawiać tam. Kiedy mi proponował, że on się moją sprawą zajmie, powiedziałam, że nie stać mnie na to, żeby go wynająć. Odmówiłam mu, wtedy ze złością napisał, że w tym momencie czuje się wolny do tego, żeby przyjąć zlecenie mojego byłego partnera, jeśli on zapyta go o odzyskanie syna. Jack S., nie zdając sobie sprawy z tego, że został rozpoznany przez dziadka chłopca i świadków uprowadzenia, kilka dni po zdarzeniu po raz kolejny kontaktuje się z panią Barbarą i obiecuje jej pomoc w odnalezieniu dziecka.
Dzisiaj po raz pierwszy zaczął mi pisać, że on się w ogóle porywaniami zajmuje, że on jest w stanie porwać ludzi z całego, najpierw pisał, że z całej Europy, a później zaczął pisać z całego świata. Że on jest najlepszy, że on i jego grupa są najlepsi, że on jest w stanie to zrobić. Główny porywacz w internecie chwali się, że ile osób już 22 porwał? dziecko, które przywiózł do Holandii. 22 porwane dziecko, które przywiózł do Holandii, tak pisze. Po konsultacjach z prokuratorami z Gliwic, którzy chcą postawić Jackowi S. zarzut uprowadzenia Jean-Paula, ruszamy do Holandii. Wspólnie z matką porwanego chłopca chcemy zdobyć jak najwięcej dowodów na temat przestępczej działalności tego mężczyzny. W mojej ocenie jest to człowiek bardzo niebezpieczny, bo z tego, co się orientowaliśmy tutaj wszyscy, to jest to osoba, która już działa na tym polu wiele, wiele lat i żyje z uprowadzenia dzieci. Z matką chłopca spotykamy się na autostradzie w pobliżu Arnhem. Od emerytowanego oficera śledczego policji, który jest jej pełnomocnikiem, kobieta dostaje szczegółowe instrukcje. Pani Basiu, chciałbym, żeby Pani wzięła dyktafon ze sobą i gdzieś do kieszeni, ale tak będzie Pani grała, Pani jakąś kieszonkę. Otworzysz? Niech Pani założy. On będzie obserwował to miejsce. Musimy zakładać, szanować przeciwnika, że jego ludzie mogą obserwować to miejsce, bo on będzie chciał zobaczyć, czy Pani nie przywiozła ogona. Robert jest Pani kuzynem. Teraz moje pytanie jest takie, czy to Robert ma 14 lat, więc nie jest dla niego podejrzany. Na samym spotkaniu, Pani Basiu, co jest dla mnie bardzo ważne, ma Pani powiedzieć, co on może zrobić, żeby pomóc Pani odzyskać dziecko. I teraz tak, ponieważ on wcześniej proponował Pani 15 000 euro, to ja to widzę tak. Niech on powie, co on ma Pani do zaoferowania i za ile. Do 15 000 euro umówmy się na zasadzie takiego blefu, że Pani się zgadza, bo wcześniej on taką kwotę chciał. Jeżeli powyżej, no to też, ale musi Pani te środki szybciutko dzisiaj sobie zgromadzić z banku. Dobra, wszystko. Mam zadzwonić. Tak, niech Pani teraz do niego dzwoni. I tak, jeżeli mogę prosić, Pan pojedzie z nami w samochodzie, a oni pojedą razem. Hello, Basia from this side. Hi, I'm in Holland now. Where are you now at this moment? Yes, at this moment it's Arnhem, I think it's Arnhem. Because I should talk yesterday with my kid and I didn't see him. I didn't hear anything from my ex-partner. Nothing. So Alone in the car? yes, with my cousin. Okay. You go to the center somewhere, parking place, Okay, and I'll find you there. But I have to go into a meeting now. okay, so can you call me at 12 o'clock? I call you at 12 o'clock. Okay, Okay. okay, thank you. Okay. Bye-bye. Okay, bye. Po niecałej godzinie samochodem wynajętym w Niemczech docieramy do Arnhem. Matka chłopca porusza się autem na polskich numerach rejestracyjnych. Stajemy na parkingu w centrum miasta. Kobieta informuje porywacza o miejscu, w którym się znajduje. Kilka minut później na parkingu dostrzegamy Jacka S. i przynajmniej 2 jego wspólników, z którymi porywacz cały czas się konsultuje. Przez niemal 20 minut mężczyźni obserwują plac, przyległe uliczki i sprawdzają wszystkie zaparkowane w pobliżu samochody. W końcu Jack S. wchodzi do baru, gdzie czeka już na niego matka dziecka. Po godzinie razem wychodzą. Porywacz każe jej jechać za sobą do wynajętego przez niego pokoju hotelowego. Przez najbliższą dobę z matką uprowadzonego chłopca kontaktujemy się jedynie za pomocą SMS-ów. Jak się okazuje, Jack zaoferował jej uprowadzenie synka, którego już raz porwał. O sprawie natychmiast informujemy polskiego konsula w Hadze, który obiecuje nam wszelką możliwą pomoc. Są takie informacje, że pan konsul pomoże nam, pójdzie z nami bezpośrednio na policję, jak przybędziemy, poprosi w imieniu piastowanego urzędu, żeby policja wsparła te działania związane z zatrzymaniem przestępców uprowadzenia i usiłowania wyłudzenia od ciebie pieniędzy. Przez kilkanaście kolejnych godzin, obawiając się, że porywacze mogą zlokalizować numery telefonów matki chłopca, nie kontaktujemy się z nią. W tym czasie wymyka się ona z hotelu i po przejechaniu blisko 700 km dociera na jeden z parkingów w pobliżu Berlina. Tu poznajemy wszystkie szczegóły sprawy. Opowiadało całą historię swojego życia, o tym, że w Polsce ma przekupionych policjantów. Że ma przekupionych policjantów? Tak, że polskie sądy są przekupione.
że on wie o tym, on jest tego pewien, on wie jak jest w Polsce, że w Polsce jest duża korupcja, on wszystkich przekupiony w Polsce, on jest przekupiony w policjantów w Holandii. No, w każdym kraju ma swoje kontakty i to przede wszystkim są lub emerytowani policjanci, lub ludzie, którzy jeszcze pracują. Bo jeszcze, tak, a ja rozumiem, że to on ich przekupuje, on ich korumpuje. Tak. On im płaci, on powiedział, że on im płaci grosze, no bo wiadomo, że w Polsce to za grosze ci ludzie coś zrobią. Powiedział, że dostał całą kartotekę, wszystkie akta z sądu z Gliwic. I powiedział, że też za to zapłacił i dostał jego kwestię. Powiedziałam, że ja nie chcę być matką taką, która przyjeżdża raz na miesiąc i widzi dziecko przez godzinę, je odwiedza i to jeszcze pod nadzorem, tylko że ja chcę, żeby dziecko ze mną żyło. No i wtedy powiedział, że to jest plan B, tylko on wykonał to samo, co zrobił mój były partner. On zaczął ten temat w taki sposób, że on zaczął mówić o jakiejś Anecie, który prowadził sprawę w Polsce. W końcu zakończyło się tak, że on wsadził do więzienia podobno męża tej Anety. Aneta jest teraz z dziećmi w Polsce i zapłaciła mu w 2004 roku 30 000. A skąd ta kwota 50 000 euro? Najpierw mówił, bo on mi mówił o tej sytuacji z 2004 roku. Tak. I że to było 30 000. Ja go zapytałam, czy ta kwota wzrosła, czy to jest dalej 30 000, czy 50 000. No, gdybyś zapłaciła 50 000, no to już jest nawet bardziej niż wystarczające. Po powrocie do Polski natychmiast informujemy o sprawie prokuraturę i policję. Jako świadkowie składamy obszerne zeznania. Przeciwko Jackowi S. zostaje wszczęte formalne śledztwo w sprawie uprowadzenia i próby wyłudzenia. W sprawę włącza się Interpol. Porywacz cały czas kontaktuje się z matką dziecka. Kobieta informuje go, że ma pieniądze i wraca do Holandii. Wracamy do Holandii po 6 dniach. Jak forma? Zła. Nie ma jednej odpowiedzi. Boi się pani? Bardzo się boję postawy policji holenderskiej. Nigdy mi nie pomogli i zawsze działali na przekór lub nie sprawdzali nawet faktów, które im podawałam. Nigdy nie stanęli w obronie. Co więcej, powiedzieli, że jeżeli mi się nie podobało nie w kraju, mam wracać sama, dziecko mam zostawić. Podejmuje pani bardzo ryzykowną grę. Bardzo. Gramy o pani syna. Dokładnie. Dla niego jest to tylko chyba worek ziemniaków. Dla mnie to jest mój syn i nie wyobrażam sobie, naprawdę nie wyobrażam sobie powrotu bez syna do domu. Póki co jeszcze coś się dzieje w ciągu dnia. Najgorsze są noce, w momencie, kiedy przechodzę przez pokój dziecka i zasypiam z jego poduszką, z jego misiem. Jest straszne, naprawdę. Przynajmniej te ostatnie noce są naprawdę już tragiczne. Pani Basiu, ile pieniędzy chce Jack za uprowadzenie pani syna? 50 000 euro. W momencie, kiedy mu napisałam, że mam 40 000 euro uzbierane, powiedział, że mam przyjechać, że on zobaczy, co może zrobić. Także nie wiem, jaka jest jego siła. Nie wiem, jaka jest jego siła, jeżeli to jest 22 dziecko. On o tym pisze oficjalnie i ten człowiek dalej jest na wolności, dalej dzieci porywa i jak sam mówił, na początku grudnia jedzie po kolejne dziecko do Meksyku. W Arnhem czeka już na nas polski konsul. Razem z nim idziemy na komisariat, żeby przekazać wszystkie szczegóły sprawy i poprosić policję o pomoc w zorganizowaniu zasadzki na porywaczy. Kilka minut później mama Jean-Paula zostaje aresztowana. Dzieje się rzecz niebywała. Jak wyglądało to zatrzymanie pana? Zatrzymanie wyglądało w taki sposób, że myśmy weszli z panem konsulem Rzeczpospolitej Polskiej, z panem Leszkiem Rowickim na komendę policji w Arnhem. Spisali nas, wylegitymowali pana konsula, mnie, panią Błaszak i następnie po 5 minutach wrócił policjant mundurowany i powiedział, że pani Błaszak jest zatrzymana. Zapytał, czy mam pieniądze. Konkretnie się spytał, czy ja mam 40 000 euro. I pytał o ten szantaż, o próbę wyłudzenia, o uprowadzenie dziecka w Polsce. Nie wiedzą o tym Holendrzy? W ogóle o tym nie chcieli rozmawiać. Pan konsul mnie tylko poinformował przed chwilą, że nie ma tematu rzekomego porwania dziecka przez Jacka. Porywacz, co już o nim wiemy. Holenderski policjant powiedział mi, że jest to emerytowany policjant i jest to detektyw. Tak mi poinformował. Ona składa zawiadomienie, a wy będziecie przesłuchani w sprawie. Tak, bo powiedzieliśmy, że macie dowody i tu zarówno nagrania wideo, jak i zdjęcia, jak i nagrania głosowe, jak i dokumenty.
Jest nakaz aresztowania przez prokuratora. Ale zatrzymania czy aresztowania? Aresztowania, powiedziała aresztowania. 72 godziny. Dzięki pomocy konsula ustalamy, że 10 listopada, czyli dzień po tym, jak strona polska poprosiła Holendrów o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu sprawców uprowadzenia Jean-Paula, dziwnym trafem Jack S. poinformował holenderską policję, że Barbara Błaszak 8 miesięcy temu uprowadziła z Holandii swojego synka. Tak. Tak, słucham. Dobry wieczór. Czy pani Błaszak? Tak. Z tej strony Arkadiusz Andała, biuro detektywistyczne. Proszę, witam panią serdecznie. Proszę pani, dzwonię z Arnhem. No, godzina jest taka, jak widać. Proszę pani, no, w dniu dzisiejszym z konsulem RP, z panem Rowickim, z dziennikarzami, którzy dokumentują całą naszą akcję i te zdarzenia tutaj, udaliśmy się na komendę policji w Arnhem w celu złożenia zawiadomienia o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy od pani córki w kwocie 50 000 euro oraz w celu złożenia zawiadomienia o zaginięciu dziecka pani córki i o tym, że żądamy wskazania miejsca jego pobytu. No i tutaj zdarzenia się potoczyły bardzo dramatyczne, mianowicie, no przykro mi to powiedzieć, ale to nie miałem na to żadnego wpływu. W obecności konsula naszego pani córka została zatrzymana do wyjaśnienia. Wie pani co, proszę się uspokoić, to nic to nie da. Ja tutaj jestem, będę panią na bieżąco informował. Jutro jadę do Amsterdamu składać w tej sprawie zeznania. Przez 3 kolejne dni nie mamy żadnego kontaktu z matką chłopca. W międzyczasie kontaktujemy się z kilkoma holenderskimi dziennikarzami, którzy w internecie bardzo szczegółowo opisują sprawy brutalnych uprowadzeń dzieci z Włoch. We wszystkich przewija się nazwisko Jacka S. Po brutalnym obezwładnieniu opiekuna natychmiast usypiali dziecko i przy pomocy wynajętych łodzi dobijali do jachtów lub promów, na których przekazywali malucha w bezpieczne ręce. To fragment jednej z tych relacji. Udaje nam się też ustalić, że od marca tego roku Jack S. jest poszukiwany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości, który chce mu postawić zarzuty uprowadzenia co najmniej 3 dzieci. W internecie odnajdujemy też zdjęcia wspólników Jacka S., których widzieliśmy na parkingu w Arnhem. Wpadamy też na trop mężczyzny, którego Jack S. nazywa ministrem finansów swojej grupy. Wszystkie te informacje, plus nagrania negocjacji porywacza z matką Jean-Paula, przekazujemy policjantom w Amsterdamie. Śledczy przez niemal 5 godzin przesłuchują pełnomocnika kobiety. Następnego dnia rano otrzymujemy informację, że mama uprowadzonego chłopca wychodzi z aresztu. Tak. Jak się pani czuje, proszę powiedzieć, no bo to jest bardzo super wiadomość. Jak się pani czuje? Jak pani to odbiera? Trzęsiona z radości. No Basia za godzinę będzie na wolności, no i rozpoczynamy poszukiwania pani wnuka. Za godzinę to zrobimy, razem z panem detektywem Andałą. Przez 7 godzin czekamy na Barbarę Błaszak przed największym aresztem śledczym w Amsterdamie. Baśka idzie. Cześć Basia. Cześć. Halo? No cześć. Mama? Halo? No cześć mamo, wypuścili mnie, wiesz? No wypuścili mnie i teraz, no nie wiem, jutro rano mam dzwonić do tej prawniczki od kryminalnych spraw.
i będziemy planować razem chyba z Arkiem i tutaj z panami z telewizji, co dalej, wiesz, jeżeli chodzi o dziecko, bo nie udzielili żadnych informacji dalej, wiesz? No. Ach, mamo, przestań, naprawdę, opowiem ci, jak przyjadę. 3 dni... Nie no, wiesz co jest najgorsze, że nie możesz myśleć o dziecku, jak jesteś w celi? Nie możesz myśleć o dziecku, nie możesz myśleć o bliskich, bo nie możesz nic planować, bo nie wiesz, czy cię wypuszczą, czy nie, więc nie możesz się cieszyć tym, że dziecko zobaczysz, nie możesz myśleć, że go nigdy nie zobaczysz. No ja naprawdę miałam takie myśli, naprawdę pierwszy dzień, poważnie, pierwszy dzień to są takie myśli samobójcze, że to się w głowie nie mieści, poważnie. Więc albo to było tak, że Jack albo miał nadzieję, że mu kasę przywiozę, albo razem z Polem planował za na pewno dużą kasę, że wsadzą mnie do więzienia i wtedy by mi odebrali prawa. Jak traktowano cię? Wiesz co, ja uważam, że, znaczy, na pewno nie jest źle, natomiast wiesz co, ja siedziałam z ludźmi, no nie byłam, nie, sama w celi, ale tam byli ludzie, którzy naprawdę przez całą noc krzyczeli, wrzeszczeli, bo to różni ludzie, to byli ludzie chyba, którzy kradną, czy piją, czy tam biją, czy cokolwiek takiego. Także na pewno i w ogóle zachowanie tych klawiszy, nie wiem, tych ludzi, którzy tam pilnują, no to też naprawdę śmianie się na korytarzu, jakieś śpiewanie po korytarzu w nocy, no to jest masakra. Dzień później w Amsterdamie spotykamy się z adwokatem śledczym, który potwierdza, że Jack S. otrzymał zarzut uprowadzenia Jean-Paula i został zatrzymany przez policję. Śledczy przeszukali jego dom, zabezpieczyli laptopy i telefony komórkowe. Kilka dni później Jack S. w internecie żali się swoim znajomym, że ma poważne problemy i musi sobie znaleźć dobrego adwokata śledczego. Policjanci, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie chcą w tej sprawie udzielać żadnych szczegółowych informacji. Jak pani jako mecenas, doświadczony prawnik ocenia całą sytuację, czyli uprowadzenie Jean-Paulka w Polsce, zatrzymanie, wypuszczenie. Jak pani to ocenia, tą całą sytuację? Ik weet niet hoe het is gegaan in Polen, dus ik kan daar ook niks over zeggen. Ik heb daar nog geen documenten over gelezen. Ik heb natuurlijk het verhaal van mevrouw Blaszczak gehoord. En ik kan geen uitspraken doen nu over situaties als ik het dossier nog niet goed heb gelezen. En ik wil daar nu ook niet op vooruit lopen. A jak w Holandii, w jaki sposób są traktowani ludzie, którzy uprowadzają dzieci na terytorium innego kraju? Ik weet dat er hoge prioriteit is in Nederland als het gaat om kinderontvoering. Het is lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven hoe er in Nederland wordt gestraft. Als er met geweld kinderen worden ontvoerd, is dat natuurlijk een hele andere situatie dan als dat zonder geweld gebeurt. En om nu te zeggen wat voor straf daar in Nederland op staat, ja, dat kan niet zonder dat de omstandigheden van het geval bekend zijn. Czyli czekamy cały czas na rozwój wypadków? We wachten hoe de verschillende onderzoeken verlopen. En ik zal mijn best doen om voor mevrouw Blaszczak het beste resultaat te bereiken. Pomimo naszych starań wciąż nie wiemy, gdzie przebywa uprowadzony chłopczyk. Pewne jest to, że dziecko żyje, a wszystkie tropy prowadzą do Amsterdamu. Powiedziałaś nam wczoraj wieczorem, że żeby nie myśleć o Jean-Paulku, to byś nie wytrzymała w tym więzieniu. Tak, myśli na zasadzie takiej, że mam nadzieję, że mamy przed sobą całe życie jeszcze, ale na pewno nie mogę wspominać, nie mogę myśleć, nie mogę... Cały czas mi po głowie chodzi piosenka, którą śpiewał i... Jaka to była piosenka? O policyjnym helikopterze. I się biję z tymi myślami, żeby tego nie przewracać do głowy, bo jest to naprawdę tak strasznie emocjonalne dla mnie. I tym bardziej, że dalej nic nie wiemy. I mój były partner po prostu odmówił przed policją holenderską wskazania miejsca i oni mu na to pozwalają. Wiesz, Basia, o tym, że my po Jean-Paulka z tobą do Holandii wrócimy wkrótce. Walczymy dalej.